Dużo osób przychodzi najpierw. Dzień zaczyna od kawki, słodkiej bułeczki. To się nazywają kartocci, a tamto to są cycki świętej Agaty. Źródła podają, że pierwsze wyroby z gliny w Santo Stefano di Camastra sięgają XI wieku. Monika nas zabrała na briochy, na drugie śniadanie, ale te briochy z tymi lodami są po prostu przeokrutnie wielkie. Ty masz 10, a tam masz 11. Prawda. Monika, a czy mogłabyś pana zapytać, ile lat już się zajmuje? Lei questo mestiere da quanto tempo fa? 67. 67. A dla osób lubiących zwiedzać zabytki czy kościoły polecamy do roku 1682, czyli daty katastrofalnego osunięcia się ziemi. Do nazwy Santo Stefano dodawana była nazwa Di Mistretta. Jak widzieliście, Santo Stefano di Camastra to naprawdę malownicze miasteczko położone na północnym wybrzeżu Sycylii. Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Jesteśmy w Santo Stefano i zaczynamy sobie od kawki. Jak widzicie, Asia z Moniką. Jesteśmy w Caffè Franco, bar dla Franco, a nie Caffè dla Franco. Dużo osób przychodzi najpierw. Dzień zaczyna od kawki, słodkiej bułeczki. No i tak samo i my kończymy kawkę i idziemy sobie właśnie na targ. Po zamówieniu trzeba zapłacić, ale najpierw chcę Wam pokazać, chociaż już pokażemy ciasteczka. Tak, mamy dużo rzeczy na słodko. Canoli. Tak, tu jest canoli. Tutaj mamy tego mojego. Mniejsze canoli, ale A są te moje te. Tak, tak. Jak one się nazywają? Kartocci, to się nazywają kartocci, tak. To jest to. A tamto to są cycki świętej Agaty. No i też na słono. Cała historia o świętej. A, to jest to. To są jest. też kartocci, tak. To są też te zamówienia. Tak. Kartocci sono sempre cremosa. Mam też arancini. Także bar Franco. No i Caffè Franco, tak. No i trzeba zapłacić. No i oczywiście też mamy lody. No i tak to wygląda. Tu mamy bar Franco, a tutaj idziemy sobie już właśnie na główną ulicę, wchodzimy. Można zatrzymywać się samochodami. Tu, gdzie macie białe linie, to można parkować, ale do godziny. No i ogrom oczywiście sklepów z ceramiką, bo to miasteczko słynie przede wszystkim właśnie z produkcji przepięknej ceramiki. Santo Stefano di Camastra jest jednym z 5 głównych ośrodków słynących z tradycyjnej produkcji ceramiki na Sycylii. Ceramiczna tradycja narodziła się w związku z obecnością dużych pokładów gliny w okolicach tego miasteczka. Źródła podają, że pierwsze wyroby z gliny w Santo Stefano di Camastra sięgają XI wieku, jeszcze kiedy Sycylia była pod panowaniem arabskim. Wówczas produkowano przede wszystkim przedmioty domowego użytku, takie jak dzbany na wodę, giary, czyli duże dzbany na oliwę, czy pozostałe naczynia. W średniowieczu produkty ceramiczne ze Santo Stefano di Camastra zaczęły być rozpoznawalne nie tylko na wyspie, ale także eksportowane na ląd do Europy. Prawdziwy przełom jednak nastąpił w XVII wieku, kiedy to mistrzowie ceramiczni z Santo Stefano rozpoczęli produkcję płytek ceramicznych, malując je intensywnymi kolorami, takimi jak pomarańczowy, czerwony, żółty czy zielony. Płytek tych zaczęto używać do wykładania podłóg domów, w kościołach, do ozdoby schodów, grobów czy fontan oraz jako numery domów. Jednocześnie w tym samym okresie podniosła się jakość wykonywania wszystkich przedmiotów ceramicznych, dzięki czemu ceramika wykonana w Santo Stefano di Camastra zaczęła być znana także poza Italią. Grazie, grazie. Także atmosfera naprawdę sympatyczna, ci ludzie wszyscy się tutaj znają, jak to w małych miasteczkach. Policja też pomaga, miejscowym dyskutują sobie, jak widzieliście. Kolejny lokal z ceramiką. Także fajnie się dzieje. No my się tutaj odnajdujemy, nam się tutaj naprawdę mega podoba.
No i przyszliśmy na targ, który się odbywa tutaj w Santo Stefano co sobotę. Mydło i powidło generalnie, ale scusa, grazie, jak na polskich targach, także można się poczuć tak naprawdę jak u siebie. Różne tkaniny, fartuszki, poduszki. Jesteśmy, słuchajcie, w ARD i już Monika sprzedaje nam patent, że akurat w tym ARD, jeżeli chodzi o warzywa, to Monika mówi, że warzywa przywozi lokalny pan. Tak jest. 0 km. Dokładnie. I wtedy mamy świeże warzywka, a nie jakieś takie... Znaczy tutaj z hurtowni. A generalnie to dostarczają z hurtowni gdzieś do tych marketów, czy tak naprawdę we... Dostarczają. No ale pachnie naprawdę, wszystko świeżo, nie? Bazylia tak pachnie, no. Ale świeżutko wszystko pachnie. On to dzisiaj rano zrywał. Świeże rano zerwane, Monika mówi, także no faktycznie to nie jest to samo co u nas w Biedronce, gdzie z Portugalii to płynie, wiecie, nie wiadomo ile czasu, a tu wszystko świeże rano zerwane, także no tu jest duży plus. Idziemy dalej, PRD zakupy zrobione, na stoiska z warzywkami, Asia chce pomidory, a po ile? 3 euro, tak? Za kilogram. Ciekawe jak to w Polsce, bo nie pamiętam jak to porównać. Teraz już też są między. No ale targ naprawdę z fajnym widokiem, bo zobaczcie, w tle góry, estakada i morze. No i trąbienie. Oni się witają ze sobą w ten sposób. Monika nas zabrała na briochy, na drugie śniadanie, ale te briochy z tymi lodami są po prostu przeokrutnie wielkie. To się nafutrujemy, że szok. Io invece venendo da, infatti loro mi fanno, dice ma possibile, dice che sabato pure a scuola vanno i ragazzi. To jest fajne w Włochu, że sobie właśnie gdy się nie spotkają, to gadają sobie razem. Sì, perché è molto più bella. I tak, jemy sobie teraz tą brioszkę, a Monika opowiada, że te lody Są wyrabiane na miejscu. są wyrobione, Jest że... po prostu u góry laboratorium i oni są tutaj, oni tak produkują sami. I to jest wszystko naturalne. Okej. No bo naprawdę powiem wam szczerze, że w smaku są super. Ty Monika, jaki masz smak? Ja mam smak fior di latte, śmietankowy Okej. i pistacja, krem pistacja. Okej. Ja mam fragole i kefir z granatem. Okej. A ty Przemek? A ja mam kefir z granatem, tak jest. W międzyczasie przyjechali nasi przyjaciele z Polski, Monika i Michał, a że Monika też lubi ceramikę i też ma na imię Monika, postanowiła kupić sobie prezent urodzinowy. Monika sobie wybiera prezent urodzinowy. Za duży wybór. Działana, widzę, że... Ja chyba sobie kupię którąś miseczkę. Wiesz? No twoje kolory, turkusy. A tak na górze tylko dekoruje? Okej, a czy mógłby na chwilkę pokazać? Lo stavo facendo, to robi dla mnie, per me questo, vero? Perché avrei detto se no no, non può, tak bym powiedziała, że nie. Jak słyszycie, jest głośno po włosku. Ja trochę uspokoję. Słuchajcie, pani nam będzie pokazywać, jak dekoruje właśnie tą ceramikę. Jakie to farby? Colori sono che usi i colori. Sono dei colori proprio per ceramica, sono in polvere e poi vengono diluiti con l'acqua. Kolory do ceramiki jest proszku i kusiny. Tak. Szkliwa to się nazywa po polsku. Skuza. To są szkliwe. No i to się najpierw wypala biskuit, a potem się nakłada. One są całe teraz pomalowane białym szkliwem, a teraz na tym się maluje wzory. I po wypaleniu one będą miały jeszcze takie inne kolory. O, super. To jeszcze raz się wypala później. Tak, jeszcze raz się wypala. Bez nadmieniczenia. 2 razy się wypala. Może się zapytać, ile pani się lat zajmuje? Quanti anni ti occupi di questa cosa? Ho una decina d'anni, 10 lat. 10. 10-12 anni che sono qua.
Z pokolenia na pokolenie, czy... Qua hanno fatto i tuoi, o sei tu soltanto decoratrice? No, ora sono rimasta solo io, il negozio prima era dei miei suoceri. Però Era mia decorava? suocera. Sì, mia suocera decorava. Teściowa dekorowała. Aha, okej. Teściowa, no i teraz ona I synowa. miała sklep teściowa Nie, też. teściowa i teściu, tak. I Okej. dekorowała tylko teściowa, no a teraz właśnie przeszło na synowa. Quindi va bene. To grazie, grazie mille. A czy tak można by było kupić tylko całe białe? Ja bym chciała Si potrebbe per esempio comprare solo così senza decoro? Byłoby białe takie, no? Così. Tutto bianco. Lei è tutto classico. Di klasyczne. A tu Bene, też... lo vuole fatto, di Chcesz? come lo realizzo. O ci vuoi pensare? Chcesz myśleć, pomyśleć, czy chcesz zrobić od razu? Chcę zamówić. Vuole fare. Mm? Sì. Ile? Jeden? Jeden. Ten masz 10, a tam masz 11. Grande. Co, Monika, wybrałaś sobie urodzinowy Oggi prezent. erano a Cefalù. Nie Ile kosztuje? amici euro. Asia. Dobra. To dopiero początek. Okej, no dobra, okej. Także dziewczyny wybrały. Poi lui sai cosa c'ha? Lui fa praticamente I wychodzimy, idziemy sobie na kawkę po udanych zakupach. Na fali entuzjazmu i szału zakupowego udaliśmy się jeszcze do jednego rzemieślnika. Grazie. Prego. A tutaj kolejny pan maluje, ozdabia. Także jak widzicie, ceramika i malowanie tutaj w Santo Stefano jest naprawdę na wysokim poziomie. Widać, że większość osób się po prostu tym zajmuje. Polonia, Polonia, si. viva Wojtyła. Si. Sempre. Sempre, si. Abbasso il bergoglio. Okej, Puoi dare un'occhiata ora. okej. I na kole widzicie takim garncarskim właśnie pan ozdabia farbami. Aquarel? Acqua. Aqua? Non acquarello, particolare, quella è acqua. Okej, okej. Questi sono pigmenti colorati, estratti dalla terra e raffinati, pronti per fare il lavoro. Okej. Questo per esempio che lei vede nero, poi diventa verde cangiante, un verde ramina. To jest czarna, będzie kolor zielony. Aha, No tak, okej. będzie zielony. Okej. Super. W Polsce właśnie jest, wiesz, znana dość ta ceramika bolesławska, nie? Bolesławiec. Monika, a czy mogłabyś pana zapytać, ile lat już się zajmuje? Lei questo mestiere da quanto tempo fa? 67. 67. O! 67 lat. Noi siamo io sono uno di quelli che piace lavorare, come Gaetano. Mówi pan, że jestem jeden z tych, którzy lubi pracować. Okej. Wziąłam sobie miseczkę do kompletu do tamtych. Dobrze, kochani. Trzeba wspierać lokalnych rzemieślników. Asia właśnie dobrała kolejną miseczkę do kompletu. Przynieśli panu właśnie talerz, bo nikt nie chciał odtworzyć tego talerza. No i pan właśnie teraz odtwarza ten talerz. Co pan powiedział? Monika? Czy on, Tak? on zawsze po prostu ludzie Polacy mają kulturę, mają oni pracują, nie tak jak inne. Do innych mówi to nawet nie ma żadnego porównania. A że ceni Polaków za to, że pracują, że są Bo jesteśmy kulturalni, tak? kulturalni, po prostu my mamy kulturę, nie? Perché lui praticamente fa in Polonia corsi online di... Falegname. Falegname. Nie, science Ah, proprio, falegname. Gesù faceva il falegname. Jak? Falegname carpentiere. Sì, sì. Usava la carpenteria, quella che serve Si, alla struttura. exact, si, si. Grande Gesù. Na naszym jesiennym pobycie na Sycylii miasteczko Santo Stefano di Camastra odwiedzaliśmy praktycznie co drugi, trzeci dzień na kawie z Moniką i między innymi jednego dnia Monika pokazała nam przepiękne miejsce. A miejsce to mieści się w środku miasteczka przy ulicy Via Vittorio Emanuele. Monika nas oprowadza po Santo Stefano i jesteśmy w pięknym miejscu. Galeria, ale przepięknie wygląda. Przepięknie jest. Zobacz te stoliczki, no typowo włoski klimat.
A dla osób lubiących zwiedzać zabytki czy kościoły polecamy renesansowy kościół Chiesa Madre z XVIII-wiecznymi dekoracjami ze stiuku. Kościół znajduje się na tej samej ulicy co galeria Villa Vittorio Emanuele, a naprzeciwko kościoła znajduje się Società Operaia, taki polski klub seniora, czyli przyjazne miejsce dla osób starszych, które mogą spędzać wspólnie czas. A to akurat w tym miasteczku bardzo szanujemy. Polecamy również Palazzo Trabia, czyli Pałac Trabia, w którym mieści się Muzeum Ceramiki, a po zwiedzaniu na odpoczynek i chwilę relaksu polecamy Wam zatrzymać się na Piazza Belvedere, czyli Placu Belwederskim, do którego prowadzi m.in. od baru Da Franco piękna uliczka Via Umberto z majestatycznymi fikusami. Na placu znajduje się pomnik ku czci poległych w miejscowych wojnach, a także kilka ławek, z których możecie podziwiać piękny widok na Morze Tyreńskie i Wyspy Eolskie, zwane również Lipari. My tak uczyniliśmy przy kolejnym zwiedzaniu miasteczka z naszymi przyjaciółmi Maćkiem i Janią. Rozsiądźcie się zatem wygodnie, a ja opowiem Wam jeszcze pokrótce o historii tego pięknego miasteczka. Santo Stefano di Camastra to średniowieczne włoskie miasteczko liczące obecnie około 4,5 tysiąca mieszkańców w metropolii Messina na Sycylii. Jest to gmina położona w parku Nebrodi, oddalona około 100 km od Palermo i 130 km od Messiny w północnej części Sycylii. Santo Stefano bierze swoją nazwę od kościoła benedyktyńskiego, klasztoru Santo Croce di Santo Stefano Valdemone. To sanktuarium zbudowane w okresie normańskim było miejscem wielu pielgrzymek. Do roku 1682, czyli daty katastrofalnego osunięcia się ziemi, do nazwy Santo Stefano dodawana była nazwa Di Mistretta. Przydomek di Camastra przyjęto na cześć pamięci księcia Camastry Giuseppe Lancy, który to zainicjował odbudowę miasteczka właśnie po tej katastrofie. Nowe miasteczko zostało stworzone według geometrycznego planu zaprojektowanego przez inżyniera wojskowego Carlosa de Grunenberga. Miasteczko oficjalnie przyjęło nazwę Santo Stefano di Camastra w 1812 roku, w którym to uchwalono na Sycylii konstytucję, która była przyczynkiem do powstania państwa, królestwa obojga Sycylii, ale o historii Sycylii może innym razem, bo jest mega ciekawa. U podnóża miasteczka znajduje się stacja kolejowa, dzięki czemu możecie do Santo dotrzeć zarówno z Palermo czy z Messyny, przepiękną trasą wzdłuż wybrzeża z widokiem na morze. My już próbowaliśmy, naprawdę fajne przeżycie. Kończymy, słuchajcie, już pobyt Ani i Maćka. Niestety dzisiaj już wyjeżdżają. Lekki smuteczek. Zakończamy takim sycylijskim jedzeniem. I mamy tak, frytki, no kurczaka tu wrzucili. Te małe kuleczki to jest mozzarella smażona, tak, Moniko? A panierowana? I teraz te właśnie podłużne. To są krokety z ziemniakami, też są zasmażane. Krokety z ziemniakami też zasmażane. Także kończymy sobie taką ucztą, no i do następnego razu, tak jest. Tak jest. Jak widzieliście, Santo Stefano di Camastra to naprawdę malownicze miasteczko położone na północnym wybrzeżu Sycylii, które z pewnością zachwyci wszystkich miłośników ceramiki i dobrej włoskiej kuchni. My na co dzień korzystamy z wyrobów ceramicznych Santo Stefano di Camastra podczas codziennych posiłków czy degustacji serów i wina. Dla nas te ręcznie robione naczynia nie tylko pięknie prezentują się na stole, ale wprowadzają do naszych domowych posiłków element radości, no i oczywiście sztuki. Dziękujemy kochani za wspólnie spędzony czas, Wasze zdrowie. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie po sobie ślad. Do następnego razu, wolność i pokój. Okej, jesteśmy w Santo Stefano. Idziemy sobie na Oktober i zobaczcie jaki piękny zachód słońca. Idziemy sobie dalej tą główną ulicą Santo Stefano. Tu jest kościołek. Coś zaczyna się tam grillować, smażyć. Mogłoby się wydawać, słuchajcie, że Oktoberfest to tylko w Niemczech, ale okazuje się, że nie. Już wiem dlaczego tu weszliśmy. Opowiadaj, Joanna. No, my szczególnie czegoś takiego próbować nie będziemy, bo i powiem Wam, że tam dzieciaki sobie strzelały z kapiszonów, nie? O, słychać jeszcze.
I się tak śmiejemy, że trochę, słuchajcie, jak w latach 90. w Polsce. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz tam w tle za Asią. Jest tak zwana socjeta, Monika opowiada. I próbujemy sobie jeszcze. Najlepsze kasztany są na placu Migral. Tam jest scena. Gli alcolizzati del viso. 3. Le uscite di sicurezza si pronano alla vostra sinistra.